Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na kolejny prosty i pyszny deser. Przygotujemy małe rolatki biszkoptowe o smaku pomarańczowym, które wypełnimy lekkim kremem waniliowym na bazie kremówki i mascarpone. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych roladek biszkoptowych zaczynam od nadzienia. Do miski wlewam 125 g dobrze schłodzonej 36% kremówki. Dodaję do niej 250 g serka mascarpone, 2 łyżki cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Składniki mieszam ze sobą za pomocą miksera na niskich obrotach, a następnie zwiększam moc i ubijam je do uzyskania gęstego, sztywnego kremu. Gotowe nadzienie odstawiam do lodówki na czas przygotowania biszkoptu. Krem gotowy, zabieramy się za biszkopt. Przygotowanie biszkoptu zaczynam od migdałów. 100 g zblanszowanych migdałów wrzucam do kielicha blendera i rozbijam je na drobny pył. Jeśli nie macie blendera, możecie użyć mąki migdałowej dostępnej w sklepach. Rozbite migdały na chwilę odstawiam. Do miski, w której przygotuję ciasto na biszkopt, dodaję 100 g cukru pudru, zblendowane przed chwilą migdały, startą skórkę z połowy dużej pomarańczy i 3 duże jajka. Zawartość miski krótko mieszam za pomocą miksera na średnich obrotach do uzyskania jednolitego płynu. Kiedy osiągam odpowiednią konsystencję, przenoszę się na kuchenkę. Miskę z jajkami stawiam na rondelku z niewielką ilością delikatnie gotującej się wody. Zawartość miski ubijam mikserem w kąpieli wodnej do podwojenia objętości i uzyskania gęstej konsystencji, trochę jak przy dobrze ubitym koglu-moglu. Chwilę to potrwa, więc uzbrójcie się w cierpliwość. U mnie zajęło to około 10 minut. Kiedy masa jest już jasna i puszysta, zdejmuję miskę z rondelka i ponownie stawiam ją na blacie. Mieszam ją mikserem przez kolejną minutę lub 2. W ten sposób jednocześnie studzę masę i nadal ją ubijam. Po tym czasie dodaję do niej niewielką ilość ekstraktu pomarańczowego i odrobinę barwnika dla nadania całości żywszego koloru. Barwnik jest całkowicie opcjonalny. Możecie też zamiast niego dodać odrobinę soku marchewkowego, ale uważajcie, żeby zbytnio nie rozrzedzić ciasta. Masę jajeczną krótko mieszam do równego rozprowadzenia dodatków. Odpowiednio ubite jajka na chwilę odstawiam i zajmuję się białkami. 3 białka dużych jajek wlewam do osobnej miski i zaczynam je ubijać mikserem na niskich obrotach do lekkiego spienienia. Wtedy dodaję do nich szczyptę soli, zwiększam moc miksera i ubijam do uzyskania puszystej, ale jeszcze nie sztywnej piany. Kiedy łopatki miksera zaczynają zostawiać na białkach delikatny ślad, zaczynam dodawać do nich cukier. 20 g drobnego białego cukru dodaję w 3, może 4 partiach, za każdym razem mieszając całość do całkowitego połączenia się składników. Cukru co prawda nie ma zbyt wiele, ale zawsze warto dodawać go do białek powoli. Odpowiednio ubite białka powinny być lśniące i sztywne. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zaczynam je dodawać do masy z jajek, migdałów i cukru pudru. Robię to delikatnie, w 3 partiach, za każdym razem całkowicie łącząc ze sobą zawartość miski. Uważajcie, żeby nie wybić zbytnio powietrza w trakcie łączenia mas. Po dodaniu białek całość powinna być delikatna i lekka jak chmurka. Nareszcie nadchodzi czas na składniki suche. Bezpośrednio do miski przesiewam zaledwie 20 g mąki pszennej, u mnie typ 500. Ciasto ponownie mieszam za pomocą silikonowej szpatułki, tylko do połączenia się mąki z resztą składników. Gotowe ciasto wylewam na natłuszczoną i wyłożoną papierem do pieczenia blachę. U mnie jest to standardowa blacha dołączana do piekarnika, taka o rozmiarach 46 na 38 cm.
Ciasto rozprowadzam równo po całej powierzchni formy. Warto się do tego przyłożyć i poświęcić temu chwilę. Im równiej to zrobimy, tym mniej będzie problemu z zawijaniem roladek. Blacha z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na 9 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Upieczony biszkopt wyciągam z piekarnika i odstawiam na blat kuchenny. Blachę z biszkoptem przykrywam dużym kawałkiem papieru do pieczenia i od razu obracam do góry dnem. Delikatnie ściągam z biszkoptu papier, na którym się piekł i zostawiam go na 5 minut do lekkiego przestudzenia. Po 5 minutach ciasto powinno być już letnie, ale jeszcze elastyczne. Wykładam na nie wyciągnięty z lodówki krem ze śmietanki i mascarpone. Nadzienie rozprowadzam równo po całej powierzchni biszkoptu. Im równiej to zrobicie, tym ładniejsze będą gotowe rolatki. Biszkopt obracam krótszą stroną do siebie i dzielę go wzdłuż na dwie równe części. Warto wspomóc się przy tym linijką, to żadna ujma na honorze. Od razu też rozetnijcie papier do pieczenia, na którym leży ciasto. Na mniejszych kawałkach łatwiej będzie je zawijać. Tak przygotowane połówki ciasta zwijam w ciasne rolady. Nie spieszcie się, róbcie to najciaśniej i najdokładniej jak to tylko możliwe. Warto pomóc sobie przy tym papierem do pieczenia, na którym leży ciasto, ponieważ biszkopt będzie bardzo mocno kleić się do palców i zostawicie na nim ślady, których na gotowych roladkach nie chcecie. Zawinięte rolady owijam szczelnie papierem do pieczenia i odstawiam do lodówki na przynajmniej 30 minut do całkowitego zestalenia. Po tym czasie wyciągam je z lodówki i całkowicie rozwijam z papieru. Jest to dobry moment na wyrównanie nieregularnych boków naszych rolad. Odcinam je za pomocą ostrego noża. Mała wskazówka: za każdym razem czyśćcie nóż z kremu, ponieważ będzie utrudniał krojenie kolejnych kawałków. Wyrównane rolady dzielę na 6 równych kawałków i odstawiam już bez papieru do lodówki na 15 minut. Jeśli bardzo dbacie o linię, polecam podzielić je na 8 roladek. Kiedy rolatki się chłodzą, zajmuję się dodatkami. Zaczynam od 50 g migdałów, które dosyć grubo siekam. W międzyczasie rozpuszczam w mikrofali 100 g białej czekolady. Wstawiam ją w odpowiednim naczyniu na minutę i mieszam co 15 sekund, unikając w ten sposób przypalenia. Kiedy wszystko jest gotowe, zabieram się za dekorację roladek. Każdą rolatkę zanurzam z jednej strony najpierw w białej czekoladzie, a następnie w posiekanych migdałach. Wybieram do tego minimalnie brzydszą stronę rolatki, np. taką, gdzie krem nie rozprowadził się do końca tak jak powinien. Po zanurzeniu wszystkich roladek przekładam resztę białej czekolady do rękawa cukierniczego i wyciskam ją na górę każdej rolatki, tworząc w ten sposób nieregularny szlaczek. Ozdobione rolatki ponownie odstawiam do lodówki na 15 minut do zastygnięcia czekolady. Po tym czasie nasze pomarańczowe mini rolatki biszkoptowe z waniliowym kremem z mascarpone są gotowe do podania. Można się częstować. Cudownie pachnie pomarańczą. A jak w smaku? Sprawdźmy. Fenomenalny deser. Całość jest lekka jak chmurka i od razu rozpływa się w ustach. Biszkopt jest miękki i intensywnie pomarańczowy z lekką nutą migdałów. Sam krem jest cudownie waniliowy i świetnie uzupełnia całość. Bardzo fajny, przyjemny i prosty w przygotowaniu smakołyk. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, w jakiej wersji najbardziej lubicie rolady biszkoptowe. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!